Szanowni Państwo, dzień dobry. Artur Olejniczak, Wyższa Szkoła Logistyki. Witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku z cyklu Magazyn nie jest gumy. Zebraliśmy dzisiaj wspólnie z Syntavio grono niekwestionowanych ekspertów w zakresie automatyki, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak wyżej, więcej i szybciej, czyli jak automatyka magazynowa potrafi zwiększyć pojemność magazynu. Moimi i Państwa gośćmi są Darek Szymański, firma Logisystem. Logisystem to kompleksowy dostawca systemów automatyzacji, magazynów automatycznych. Ja pełnię funkcję prezesa zarządu i jestem ciągle starszym projektantem. Dziękuję. Piotr Pudelski, firma Syntavio. Pełnię w firmie rolę CEO oraz konsultanta rozwiązań SAP. Syntavio jest partnerem firmy SAP, wdraża i serwisuje rozwiązania głównie w obszarze logistyki, produkcji i transportu. Dzień dobry Państwu, Tomasz Kosik. Ja odpowiadam za logistykę w grupie Kolian i za spółkę Kolian Logistic. Witam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęliście wspólne zaproszenie Syntavio i WSL do udziału w tym webinarze. Szanowni, jak mieliście się okazję przekonać lub też nie, to trzeci odcinek Magazyn nie jest z gumy. Poprzednie dwa, pierwszy dotyczący wskaźników logistycznych związanych z optymalizacją procesów, drugi dotyczący zastosowania urządzeń mobilnych w magazynie, udowodnił, że on z gumy nie jest. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy wiosnę, robimy wiosenne porządki, szczególnie okres przedświąteczny, więc odkurzamy tam w tym magazynie wszystko, żeby było na błysk, żeby ze świeżą głową pójść ze święconką i okazuje się, że nie starcza nam tego miejsca i takim, powiedzmy, od 2-3 lat elementem, o którym mówią wszyscy, jest automatyka. I chciałbym Ciebie, Darku, prosić o to, abyś na wstępie przybliżył nam pojęcie w ogóle, co należy rozumieć przez pojęcie automatyki magazynowej, bo to nie jest takie łatwe, jak to się dzieli i co Ty jako ekspert, doradca w tym obszarze mówisz swoim klientom i jakby do czego ich przekonujesz, do jakich zastosowań. Oj, bardzo szerokie pytanie. Mam świadomość tego. Dobrze, ale to zacznijmy od tego, o co na początku zapytałeś, czyli co to jest automatyka, to jest magazyn automatyczny. Żeby to trochę uporządkować. W naszej branży, jako branżowcy przyjmujemy, że jeżeli mówimy magazyn automatyczny, to myślimy zazwyczaj o automatycznym storage, czyli automatyka składowania, czyli mówimy tu o konkretnych technologiach, jak załóżmy systemy bazujące na stacker crane'ach, czyli nakładnicach paletowych, systemy in-load, systemy shuttle'owe, inaczej mówiąc magazyn automatyczny paletowy, pojemnikowy na przykład. Czyli, ale w tej przestrzeni przechowywania. W przestrzeni przechowywania. I tam nie ma ludzi. Tak, jeżeli natomiast mówimy magazyn zautomatyzowany, no właśnie. To mówimy o już... Jako branżowcy rozumiemy, że jest to magazyn, w którym występuje znaczny stopień umaszynowienia i automatyzacji, wspierania technologiami pracy ludzkiej. Czyli to jest to takie prawidłowe określenie, branżowe przynajmniej, gdzie mówimy o magazynie, w którym mamy kilka technologii lub czasami więcej technologii i znaczny stopień automatyzacji procesów, czyli również jak gdyby ograniczenia udziału pracy czynnika ludzkiego. Także co do odpowiedzi na te twoje pierwsze pytanie. Natomiast co do drugiego pytania, wiecie, obszar jest potężny, więc... nikt nie mówił, że będzie łatwo tutaj z nami. Więc zacząłeś od kwestii dotyczącej miejsca i sprzątania wiosennego, więc jeżeli chodzi o zagadnienia dotyczące właśnie magazynu automatycznego, czyli tego automatycznego składowania, to rzeczywiście automatyzacja bardzo pozwala to dostępne miejsce optymalnie wykorzystać. To jest bardzo trafne, to pytanie bardzo trafne. Możemy to zrobić na różne sposoby. Jeżeli jest to zupełnie nowa przestrzeń, jeżeli budujemy nowy obiekt, o ile warunki zabudowy pozwolą dobrze pójść w górę, wówczas możemy składować do wysokości 30, 40, nawet 50 metrów w przypadku magazynów paletowych. Oczywiście dla systemów shuttle'owych, in-loadowych jest to oczywiście niżej. Więc w tym przypadku, mając przysłowiowe 5000 tylko, załóżmy, metrów kwadratowych podłogi, czy tego footprintu, możemy mieć nawet ten 10-krotnie, czy nawet więcej
większy stok niż używając standardu 10,5 metra czy 12 metrów, 12,5 metra. Więc to jest ta pierwsza jak gdyby istotna funkcja, gdzie poprzez pójście do góry, zbudowanie z użyciem automatu właśnie wyższego magazynu zyskujemy większą pojemność. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie zastanym, mamy już halę o jakiejś wysokości, to tutaj również automatyka, tak jak słusznie zauważyłeś, pozwala nam zwiększyć pojemność, ponieważ możemy zwiększyć gęstość lokacji stokowych, nie? Czyli w porównaniu z magazynem, który obsługujemy na przykład wózkami Richter, gdzie mamy tą alejkę między regałami, na przykład te 3,2 metra, czy tam około 3 metrów. Jeżeli przechodzimy w składowanie automatyczne, chociażby w postaci układnic paletowych, sprawiamy, że ta alejka robocza jest dużo węższa. W przypadku oczywiście magazynów automatycznych pojemnikowych, czy tacowych, czy kartonowych, w przypadku układów szatlowych, szmilot, ta alejka jest jeszcze węższa. A to sprawia, że dużo więcej jak gdyby tej kubatury naszego magazynu przeznaczamy na towar, na nasz stok, a zdecydowanie mniej jest przeznaczone do przemieszczania się tego urządzenia transportującego. Nie? Czyli te korytarze techniczne są znacznie mniejsze. Tak, są znacznie mniejsze. I to powoduje właśnie tą możliwość zwiększenia przestrzeni na przechowywanie. Zwiększenie przestrzeni na przechowywanie. Oczywiście tutaj mówimy o takich rzeczach ogólnych, może wydawałoby się, że oczywistych, natomiast wokół tego kształtuje się już potem dobór technologii, które sprawiają, że można właśnie zwiększyć tę pojemność, o czym powiedziałeś. Jeżeli z kolei, oczywiście przy doborze technologii na składowanie automatyczne, zawsze oprócz pojemności trzeba wziąć też wydajność, której oczekujemy od systemu, czyli ile wejść, wyjść z magazynu potrzebujemy z punktu widzenia naszych potrzeb procesowych. Jeżeli mówimy o niskiej rotacji, mówimy o niewielkiej ilości wejść, wyjść w przeliczeniu na godzinę, możemy również jeszcze bardziej zwiększyć tą gęstość, rozważając zastosowanie technologii multi-dip, czyli z jednej alejki obsługujemy 5, 8, może więcej nawet lokacji w głąb, używając załóżmy pomocniczego wózka szatlowego. Więc tutaj te możliwości zwiększenia pojemności zawsze jednak zderzamy z wydajnością i dopiero nałożenie tych faktorów, plus oczywiście potem analizy dotyczące jakie to są nośniki, najważniejsza sprawa, jakie są rozmiary, jakie są masy, to sprawia, że dopiero wtedy dochodzimy do wyboru konkretnych technologii. Darek jest świeżo po targach w Stuttgarcie, po targach Logimat, które się niedawno zakończyły. Mówiłeś tutaj, że tych technologii jest dużo. Czym zaskoczyły ciebie tegoroczne targi? Czy ich przybyło i czy był jakiś efekt wow? Bo myślę, że to też może być interesujące, że nie jest tak łatwo mieć rozeznanie we wszystkich dostępnych technologiach. Jak byś to skomentował? Jak mogę to skomentować? Skomentować mogę tak, że nie miałem czasu na szczególne zwiedzanie, zbyt wiele spotkań i pobyt krótki, natomiast jest to co zawsze, ale widzimy jednak wzrost ilości wystawianych urządzeń, które są urządzeniami bardziej kompaktowymi, również poruszającymi się XY, czyli w 2 osiach, czasami w 3 osiach. Również zdecydowanie rosnącą ilość rozwiązań AGV, AMR. Także widzimy, i niestety oczywiście też coraz więcej produktów dalekowschodnich. Także tutaj ewidentnie widzimy, że dostawcy europejscy są tak samo silni, jak byli widoczni przed latami, natomiast widać z roku na rok, że tych produktów, nazwijmy to, spoza tego obszaru jest więcej. Okej. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia świeżo z targów. Tomku, pytanie do ciebie, bo jakby twoja obecność jest związana z tym, że można powiedzieć jakąś chwilę temu oddaliście do użytku jako Kolian Logistics, Kolian magazyn w pełni automatyczny, żeby nie powiedzieć, że autonomiczny. I chciałbym ciebie zapytać o to, w jaki sposób dobierałeś technologię, bo Darek powiedział o tym, że trzeba mieć wiedzę na temat przepływów, rotacji, tego ile chce się składować, w jaki sposób chce się składować i ciebie pytam o to, w jaki sposób w ogóle podeszliście do tematu i skąd w ogóle wybór, że na takie rozwiązanie się zdecydowaliście? Czy sam dokonywałeś przeglądu technologii, czy twój zespół, czy korzystaliście może z usług takiego doradcy, jak chociażby Darek? Czyli generalnie skąd decyzja, jak to wyglądało, skąd dobór takich rozwiązań, a nie innych? Tak,
Nasza droga, żeby dojść do automatyzacji, była dość długa i wyboista akurat w tej lokalizacji, w tej dywizji napojowej, bo rzeczywiście przejęliśmy tą spółkę jako grupa Kolian kilkanaście lat temu i na początku skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, żeby uruchomić produkcję, odkurzyć markę, podjęliśmy działania komercyjne, natomiast z przykrością musiałem stwierdzić na jednej z wizyt moich pierwszych, że magazynu tam nie ma, więc musieliśmy zaadoptować te powierzchnie, które były na terenie zakładu i na tych powierzchniach staraliśmy się tą naszą dystrybucję organizować. Więc ta lokalizacja była tak naprawdę dla nas dość długim takim poligonem doświadczalnym, bo przerabialiśmy różne techniki składowania. Rozpoznaliśmy też rynek hal czy namiotów magazynowych, ale to pewnie nie jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. Również nie mieszcząc się wewnątrz lokalizacji, byliśmy zmuszeni korzystać z logistyki zewnętrznej. Współpracowaliśmy czy z firmami logistycznymi, czy sami wynajmowaliśmy jakieś magazyny. Akurat nie była to lokalizacja bogata, jeśli chodzi o deweloperów, o możliwości jakby skorzystania z usług logistycznych, usług magazynowych, więc było to kilka mniejszych magazynów w tej lokalizacji. No i tak cały czas nasz biznes się rozwijał, potrzeby rosły, potrzeby składowania też rosły. No i cały czas koncepcja jakaś u nas kiełkowała. Najpierw w naszym zespole szukaliśmy jakichś rozwiązań po swojej stronie. Oczywiście odbywaliśmy spotkania wewnętrzne, no i w pewnym momencie ta decyzja zapadła. Natomiast mimo dużej automatyzacji w naszych zakładach produkcyjnych zdecydowaliśmy się jednak skorzystać z doradcy już na etapie koncepcji, z którym chcieliśmy jakby zderzyć własne pomysły naszego zespołu z doświadczonym doradcą, który zweryfikuje, co potrzebujemy, co planujemy, właśnie sprawdzi z nami wspólnie te wszystkie parametry, o których wspomniał Darek, bo tylko wspomniał o kilku parametrach, a tych parametrów rzeczywiście może być bardzo dużo, wynikających i ze specyfiki produktu, i z przestrzeni, i z wolumenów, z rotacji, i pewnie można byłoby wymieniać bardzo, bardzo wiele. No i wspólnie tą koncepcję stworzyliśmy. Skorzystaliśmy z doświadczenia właśnie doradcy, który podobne projekty już realizował. No i dla naszej branży, dla naszych produktów, dla naszej specyfiki dystrybucji wybraliśmy akurat rozwiązanie właśnie oparte na magazynie wysokiego składowania, na high bayu właśnie o wysokości 40 paru metrów. Zautomatyzowaliśmy procesy przede wszystkim zasilania naszych towarów do magazynu z produkcji za pomocą transporterów takiego naziemnego metra, które bezpośrednio z produkcji te palety dostarcza do magazynu bezobsługowo za pomocą wózków RGV i szyn. Dodatkowo zautomatyzowaliśmy również proces dystrybucji, czyli wydawania tych palet według zamówień, według oczekiwań naszych klientów. Jedyny proces, który nie jest automatyczny, to jest proces załadunku, czyli palety są dostarczane pod doki też za pomocą wind, transporterów rolkowych, łańcuchowych. Natomiast na końcu jest operator, który pobiera te palety już przypływają mu, są dostarczane bezpośrednio pod dok i stamtąd jakby już operator pobiera i ładuje te palety na samochody. Bardzo marginalnym u nas procesem jest proces pickingu. W naszej branży są to głównie palety jednorodne, takie jakie powstają na produkcji, dlatego nie decydowaliśmy się też na automatyzację procesu pickingowego.
pytanie zadać? Oczywiście. Tomku, jeżeli chodzi o to otoczenie właśnie dotyczące przełączników, transportów, są to też właśnie takie zagadnienia, które w naszych projektach często występują. Natomiast chciałem dopytać, jeżeli chodzi o high bay i dokładnie technologię, czy poszliście w układnica double deep, czy układnica multi deep z shuttlem? I co tu wybraliście dla waszej specyfiki? Tak, zdecydowaliśmy się wybrać podwójne składowanie, czyli składowanie double deep o podwójnej właśnie głębokości. No i również układnice mają widły teleskopowe, które mogą też pobierać i wstawiać po 2 palety. Okej, dobrze, Tutaj dziękuję. też braliśmy właśnie pod uwagę wielkość szarż produkcyjnych, no tak, żebyśmy mogli w miarę być elastyczni. To jest to, co powiedziałeś, że nie ma idealnego rozwiązania, czyli z jednej strony musimy wziąć pod uwagę wiele różnych parametrów związanych z naszą specyfiką, a z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę pewien kompromis między dostępnością do każdej palety, czy do odpowiedniego produktu, a możliwościami składowania, czy wydajnościami poszczególnych procesów. No i akurat taki kompromis sobie u nas wybraliśmy. Ale muszę tutaj potwierdzić, że to, co wybraliście, jeżeli właśnie chodzi o double deep, to jest tak dobrze powiedziane, że to jest kompromis, bo mamy dostęp jednak praktycznie bardzo łatwy do każdej palety, czyli również do każdego indeksu dosyć szybko. Przekładki są ograniczone do minimum, bo to jest co najwyżej co jakiś czas przełożenie jednej palety, prawda? No i jednocześnie, czyli ten dostęp, zdecydowanie szybkość, wydajność jest większa niż przy układach multi-deep, ale jednocześnie to są rozwiązania, nazwijmy to takie najstarsze, najbardziej dopracowane, z historią już tam 40-50 lat, jakbyśmy sobie sięgnęli wstecz, co do tego, gdy pierwsi producenci zaczęli jak gdyby tworzyć te maszyny, także to rzeczywiście częsty wybór. Dziękuję bardzo. Z tym, że ja mogę przynajmniej też zaobserwować, że rzeczywiście, przynajmniej w Polsce, ta automatyzacja w logistyce dopiero tak od lat niespełna kilku tak postępuje bardziej, bo jednak w Polsce większa koncentracja była na automatyzacji przede wszystkim produkcji najpierw, a ta logistyka tak trochę później. Natomiast dzisiaj rzeczywiście wydaje się, że są warunki, jest klimat, koszty też pracy rosną. Dostępność kadry właśnie to jest. Dostępność kadry, tak. To jest kolejny aspekt. Myślę, że te wszystkie parametry powodują, że rzeczywiście przyspieszyła ta automatyka, robotyzacja również w Polsce. Zdecydowanie. Jednym z głównych wyzwań przede wszystkim jest kwestia dostępności siły roboczej, czyli tak naprawdę ludzi, którzy te procesy realizują. Druga sprawa to dostępność maszyn i urządzeń, ale mówiąc o automatyce, trzeba mieć z tyłu głowy, i poprawcie mnie, jeśli się mylę, że to są procesy długotrwałe, kosztochłonne, i tak naprawdę trzeba w dość krótkim czasie przyswoić sporo wiedzy, żeby móc w ogóle jakby sprokurować zapytanie ofertowe, czy wiedzieć, o co się pytać. Ale do was mam pytanie, jak ważny jest harmonogram związany z w ogóle implementacją rozwiązań automatycznych, jak ważny jest dobór ludzi i z jakich obszarów tak na dobrą sprawę powinniśmy stworzyć zespół, który będzie w stanie nam to w jak najbardziej efektywny sposób przeprocedować, aż do momentu tak naprawdę odpalenia, uruchomienia automatyki. Bo też ten przykład, o którym mówił Tomek, on jest o tyle specyficzny, że tak naprawdę powstał zupełnie nowy obiekt dedykowany tym procesom, a często mamy do czynienia także w istniejącej hali magazynowej, w istniejącym magazynie tak naprawdę implementujemy jakieś rozwiązanie i to są dwa różne podejścia, prawda? Na przykład wózki AGV. Tak, na przykład wózki AGV. Więc pytanie do was, jak tworzyć harmonogram i jak ważny on jest w całym procesie decyzyjnym i później przebiegu tak naprawdę inwestycyjnym w obszarze automatyki. Który ma ochotę z panów zacząć? Ja mogę zacząć. Co, zaczynać, tak? No właśnie. Znów pytanie jest szerokie, tak. ale ten do tego harmonogramu... Double deep. Albo nawet triple. Multi-deep. Multi-deep, tak. Zdecydowanie planując inwestycje, dobrze, jeżeli odpowiednio dużo czasu poświęcimy na te analizy przedwdrożeniowe, takie jak jest też środowisko IT się mówi, dlatego, że te analizy, które dotyczą
rozpoznania naszych strumieni, właśnie opisu nośników, procesów, które chcemy realizować w naszym magazynie zautomatyzowanym czy automatycznym, plus zrobienie wszelkich możliwych analiz. Widzimy, że ten czas, który jest poświęcony na to, te kolejne czasami miesiące, które na to są poświęcone, one wracają w tym, że dobór jest trafniejszy, ten wybór technologii jest po prostu właściwy, że unikamy tu jakichś błędów totalnie grubych. I samo rozwiązanie jest jednak po prostu przebieg potem dalszej części wdrożenia związane już od zamówienia poprzez dostawy, montaże, uruchomienia, on po prostu przebiega w sposób, nazwijmy to, bez niespodzianek. Nie? Więc tutaj ta pierwsza część dotycząca analiz, ona zdecydowanie jest kluczowa i nie należy jej pomijać, nie należy jej lekceważyć, nie należy jej skracać. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą taką metodykę, wiadomo, że magazyn zawsze jest potrzebny na wczoraj. Znaczy, często jest potrzebny na wczoraj, inaczej mówiąc tak szybko, jak to możliwe, co kłóci się właśnie z tą potrzebą rzetelnego projektowania, rzetelnych analiz, rzetelnego zaprojektowania i również z tą sytuacją, gdzie na te najbardziej zaawansowane maszyny i urządzenia czasami czekamy 5, 8, 10, 12 czy 14 miesięcy, w zależności od tego, jakie to jest urządzenie. Patrząc na nasze ostatnie projekty, średni czas oczekiwania na dostawę układnic paletowych to było 8-9 miesięcy. Od 7-9 miesięcy. Od momentu zamówienia. Od momentu zamówienia. W przypadku sorterów wysokowydajnych, jeżeli była to maszyna mniejsza, było to 5-6 miesięcy. Jeżeli była to maszyna bardzo duża, również do roku czasu. Więc w przypadku maszyn do pakowania automatycznego też mówimy o terminach od 5 miesięcy, 4 miesięcy, ale nawet 12-14 miesięcy, a w czasach COVID-u, gdzie jeszcze był problem z elektroniką, potrafiło się to wydłużać. Więc jak gdyby tutaj widzimy, że mamy tą sprzeczność, czyli żeby inwestycja zaczęła działać jak najszybciej, a jednocześnie widzimy, że tutaj mamy cały szereg takich wyzwań, które nam utrudniają. I dlatego tę metodykę pracy, po tym, gdy jesteśmy już gotowi z analizami, gdzie już możemy przystąpić, gdzie mamy już wybrany layout finalny, który i wykonawca, my jako wykonawca i właśnie klient, czasami też konsultant, który też przygląda się, który też uczestnicy uznajemy, że jest to ten najwłaściwszy dobór, to zdecydowanie kluczem jest wyspecyfikowanie precyzyjne i zamówienie tych urządzeń o długim terminie dostawy. Po tym mamy jeszcze trochę czasu na projekty szczegółowe, branżowe, gdyż jak gdyby ten czas kompensujemy sobie, a terminy dostawy już biegną. Czyli to jest na pewno takie pierwsze 2 etapy, które są kluczowe. Kolejne etapy, może ja nie chcę za długo mówić, że też inni mieli co do powiedzenia, ale kolejne etapy, które uważam, że muszą być zawsze doszacowane czasem, to jest etap testów. Testów interfejsów na różnych poziomach, w różnych branżach. Ten wątek akurat chciałbym rozszerzyć w jednym z kolejnych pytań. To Piotrze, co ty byś dorzucił do harmonogramu, jak do tego podejść? No ja to jeszcze tak chciałem słowem wstępu, tym bym się zajął, to nam się tutaj tworzy taki trzeci filar w tej rozmowie, czyli mamy wymagania biznesowe, mamy całą automatykę i całą infrastrukturę ze swoją złożonością i typami, a po środku będzie oprogramowanie, zintegrowane oprogramowanie, które pozwoli teraz przełożyć czy zrealizować wymagania biznesowe na automatykę, na funkcję i na realizację. Ja tu już nie chciałem dopytywać o specyfikę jeszcze wysyłek i pakowania, ale chociażby takie wymagania jak teraz przełożenie na przykład zarządzania partią i terminami przydatności dla poszczególnych klientów, kwestia odpowiedniego doboru na palecie i układania warstw, rzeczy, które nie mogą zostać zgniecione przez wyższe warstwy, no to tutaj nam się tworzy cała warstwa oprogramowania i integracji tak naprawdę z automatyką. I tutaj różnych scenariuszy. Jeśli chodzi o harmonogram, tu gdzieś można się, uważam, wpasować. Jak ty mówisz, od 6 do nawet 12 miesięcy przy takich dostawa, a jeszcze przecież montaż i testy, czyli nam się z tego pewnie zrobi, nie wiem, 16-18 miesięcy, tak? Można by... W przypadku prostszych linii całość procesu można zamknąć na 4-5 miesiącach, w 4-5 miesiącach, natomiast jeżeli już mówimy o tych magazynach wysoko zautomatyzowanych lub składowaniu automatycznym, to rzeczywiście całość inwestycji, jeżeli już budynek istnieje od momentu
może inaczej, budynek jest budowany często w trakcie, nie? Można powiedzieć, że to będzie 12, 14 miesięcy, czy nawet 18 miesięcy. W przypadku największych, najbardziej złożonych systemów. No zaraz tam Tomek powie, ile u niego to budynek, trwało. ale to też jest kilkanaście miesięcy budowy i tutaj równolegle może odbywać się projekt wdrożeniowy, rozpoczynający się właśnie od analizy wstępnej, potem koncepcji, analizy potrzeb i tak naprawdę budowy rozwiązania informatycznego, konfiguracji, oprogramowania i tak samo testów, bo te testy, tu w zależności od nomenklatury, ale powiedzmy często nazywa się to commissioningiem, no to są testy już układu, czyli mamy ten układ, on już jest. Z jednej strony jest dostosowywany, z tego co obserwowałem przy wdrożeniach, to nawet są to takie mikro już dostosowania wszystkich odległości tych przy multidipach, tak jak daleko mają się wysuwać widły, wszelkich czujników, ważenia, bo tam mamy wagi, mamy kamery. To już zależy od technologii. Tak jest, a od strony systemu informatycznego wiadomo, że staramy się skonstruować może nawet jakieś takie palety typu dummy z pustymi kartonami, ale chodzi o to, żeby wydrukować etykiety, żeby palety wpuścić do układu i otrzymać odpowiedź do systemu informatycznego, do WMS-a, w ogóle sprawdzić, czy poprawnie się to zachowuje, tak? Czy możemy rozmieścić paletę, czy możemy ją pobrać i zrobić testową wysyłkę do klienta. Także tutaj też powiedziałbym, że jest to od 12 do 18 miesięcy tak naprawdę czas na wdrożenie, czas na równolegle budowę budynku i zamówienie i instalację automatyki. Tak, to masz rację, że tak obserwując też naszych kolegów właśnie, którzy załóżmy dostarczają WMS-y, to sumarycznie czas tego wdrożenia tak wygląda, ale tutaj też takiej bardzo ważnej rzeczy dotknąłeś w sumie, bo powiedzieliśmy troszeczkę o testach, nie? Oczywiście o części testów, ale jeszcze zanim te testy, powiedziałeś o uzgodnieniach. I tutaj ta faza uzgodnień, która jest tą drugą fazą już, czyli gdy już wchodzimy na projektowanie branżowe, specjalistyczne i oczywiście część uzgodnień dotyczy właśnie uzgodnienia z systemem IT, czyli z dostawcą WMS-a, z dostawcą ERP, w zależności jaki to jest dokładnie produkt, jak jest to podzielone. To są niesamowicie ważne uzgodnienia, ale też patrząc na inne branże, tych uzgodnień w przypadku budowy zaawansowanego systemu jest bardzo wiele. To są uzgodnienia także z firmą od tryskaczy, czyli nazwijmy na to z podmiotami, które zajmują się zabezpieczeniami PPOSZ. To są uzgodnienia oczywiście z lokalnymi służbami BHP-owskimi i tak dalej, czyli dotyczącymi zapewnienia też wszelkich ścieżek komunikacyjnych, rozstrzygnięcia kolizji, ale to są także uzgodnienia czy interfejsy także mechaniczne, że jakieś inne systemy już istnieją, czy systemy sterowania, jak trzeba się połączyć tak jak u Tomka z produkcją. No właśnie, gdy mamy w ogóle linię, gdy jest to magazyn zintegrowany z produkcją, mamy całe przyjęcia z produkcji, dokładnie, czyli integrację z MES-em tak naprawdę, z systemem klasy MES, przyjęcie palety, opakowanie jej, nadanie odpowiedniej etykiety, numeru SSCC, zważenia partii, to wszystko trzeba uwzględnić w koncepcji i w późniejszych testach. Poczekajcie moment, bo Tomek już też się wyrywa do odpowiedzi, więc jak to w praktyce wyglądało, Tomku? Tak, ja może od strony właśnie tej biznesowej, od strony producenta, tak, tutaj, który starał się tym projektem zarządzać jakby wewnętrznie, to przede wszystkim skonstruowaliśmy zespół w oparciu tutaj u nas przede wszystkim o logistykę, dział IT i dział techniczny. Również były osoby reprezentowane z innych obszarów, może nie na stałe, ale też doraźnie, z obszaru produkcji, z obszaru kontrolingu, czy z działu prawnego, bo też kwestia dogrywania tych wszystkich szczegółów i umów też była, czy nawet koncepcji, sporządzenia koncepcji szczegółowej, technicznej w innym języku niż polski też była gdzieś tam jakimś dużym wyzwaniem, żeby wszystkie te elementy uzgodnić. Mieliśmy oczywiście do współpracy wspomnianego doradcę, który wchodził w skład zespołu po naszej stronie. No i zorganizowaliśmy przetargi. I my akurat zdecydowaliśmy się na podzielenie tej naszej inwestycji na 2 przetargi. Przetarg budowlany i przetarg logistyczny wraz z systemami. Więc dodatkowo mieliśmy w projekcie jakby tutaj osoby po stronie dostawcy logistyki i po stronie dostawcy tej części budowlanej. My zaczęliśmy w pandemii
a skończyliśmy, jak wybucha wojna na Ukrainie, więc generalnie to był trudny okres i niepewny. Wiemy, jak to wszystko wtedy wyglądało, gdzie no, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak się zachować, czy można iść do lasu, jak iść na zakupy, co robić, jak się meldować. Zdjęcia sobie robiliśmy i musieliśmy wysyłać je gdzieś do bazy, jeśli byliśmy pod jakimś tam nadzorem. Natomiast no, zdecydowaliśmy się nie przerwać tej inwestycji i mimo wyzwań, trudności ją prowadziliśmy. Oczywiście przełożyło się to na lekkie opóźnienia, więc to było dłużej niż te 18 miesięcy. Jednakże no, biorąc pod uwagę warunki, w jakich działaliśmy, myślę, że to nie były duże opóźnienia. Na pewno założyliśmy sobie w projekcie regularne spotkania omawiające statusy projektu, który został opracowany. Na pewno zdefiniowaliśmy dla poszczególnych kamieni milowych określone cele, jakie chcemy przy tych kamieniach milowych osiągnąć. Na pewno ważne były testy, szkolenia, oddzielnie też prowadzona koncepcja dla samych systemów, bo z jednej strony koncepcja logistyczna czy budowlana, ale z drugiej strony bardzo potężnym, dużym wyzwaniem jest jednak koncepcja opracowania właśnie pracy systemów. Integracji, prawda? Integracji też. My akurat działaliśmy w systemie nadrzędnym w SAP-ie, więc zdecydowaliśmy się na rozwiązania dostawcy w zakresie WMS-u, MFC, PLC. Jakby integrowaliśmy naszego SAP-a również z tymi rozwiązaniami, ale również i dla tych rozwiązań musieliśmy opracować szczegółową koncepcję odnośnie naszych procesów. Na pewno dużym wyzwaniem też był okres testów i szkoleń, gdzie też poświęciliśmy sporo czasu, ale z perspektywy czasu może powinniśmy jeszcze więcej. Na pewno wyzwania były przy poszczególnych kamieniach milowych, jeśli chodzi o osiągnięcie określonej dostępności, bezawaryjności czy wydajności dla poszczególnych etapów. Tutaj też trzeba mieć chłodną głowę, jak dobrze idzie zbyt szybko, nie robić kroku naprzód, bo można potem 2 kroki się cofnąć do tyłu i rzeczywiście trochę tego doświadczyliśmy. Czyli chłodna głowa. Tak, ale szybko się pozbieraliśmy i jednak poszliśmy dalej do przodu. Nie osiągnęliśmy tych parametrów. Okazało się, że przy określonej wydajności pojawiły się kłopoty, tak zwane no, nieplanowane. Na pewno ważne jest zbudowanie tego interfejsu w oparciu o wszystkie procesy, ale też o wydajność tego interfejsu, bo jeśli testuje się na jakichś tam mniejszych ilościach, wszystko przechodzi i jest wszystko ok, potem puścimy pod ten interfejs trochę inne parametry, inne liczby, czy w samej automatyce, czy w tych rozwiązaniach systemowych, czy w interfejsie, to też się okazuje, że powstają jakieś sytuacje, których nie przewidzieliśmy testując na mniejszej skali. Stres też jest potrzebny, zawsze to masz rację. Także no, projekt trwał na pewno ponad 18 miesięcy, ale no, osiągnęliśmy na końcu wymagane parametry i zakończył się sukcesem. Działamy już w tym magazynie ponad rok. Dobrze, tutaj jeśli mogę, nawiązałeś do COVID-u, nie? Czyli początek COVID-u, potem okres wojny. Tutaj muszę też to, co Tomek powiedział, potwierdzić, czyli patrząc na naszych klientów, wszystkie projekty, które były zaczęte przed COVID-em, były zakończone. Czyli te wszystkie poważne wdrożenia były zakończone. Natomiast co było ciekawostką? Mieliśmy przykłady wdrożeń omnichannel'owych, czyli centrów dystrybucji, gdzie kompleksowo projekt, wyposażenie było ze strony logisystemu, gdzie klient no, po pierwszych tam 3-4 miesiącach COVID-u stwierdził, panowie, robimy naradę i zastanówmy się, czy nie jesteście w stanie przeprojektować nam szybko systemu, żeby zmienić funkcję, przekierowując część sprzętu, część funkcji w stronę e-commerce'u. Nie? Czyli to było, słuchajcie, specyficzne, jeżeli chodzi o te obiekty już nie przyprodukcyjne, nie? Tylko obiekty omnichannel'owe, czyli to były te przykłady, gdzie trzeba było bardzo szybko, dynamicznie zareagować, czasami przeprojektować naprawdę kawał systemu. Również pojawiały się nowe interfejsy, czy jakieś zmiany w tych interfejsach, to o czym tutaj też panowie mówiliście. I to był taki, myślę, coś takiego zupełnie szczególnego w tym okresie właśnie COVID-u. I też masz rację, to utrudnienie do dostępności komponentów sprawiło, że
Pojedyncze projekty były trochę wydłużone, na szczęście niewiele. No tutaj staraliśmy się możliwie szukać wszędzie, gdzie się tylko dało, ściągać z różnych rynków pozaeuropejskich, nawet jakieś przysłowiowe moduły Siemensa, żeby tylko te projekty móc zamykać jak najbardziej w timeline, ewentualnie z mikroskopijnymi opóźnieniami. Także te zagadnienia też wystąpiły. Okej, bardzo, bardzo dziękuję za wasze spostrzeżenia i też doświadczenia. Jak już pewno państwo wiecie, bo spotykamy się w gronie eksperckim, automatyką, rozwiązania powiedzmy, że maszynowe czy mechaniczne to jedno, ale tym wszystkim steruje system informatyczny, który gromadzi dane, analizuje, przetwarza, wysyła też komunikaty od odpowiednich treści do tej automatyki czy do tych urządzeń. I teraz, Piotrze, głównie pytanie do ciebie, na ile na ile wpływ mają posiadane systemy informatyczne na dobór automatyki i jak ważna jest integracja, tak na dobrą sprawę, systemów informatycznych z tą automatyką, żeby maszyna rozmawiała z systemem i spowodowanie, żeby te systemy rozmawiały między sobą, więc kwestia integracji, doboru systemu i czy na tej bazie też można właśnie dobierać automatykę, czy jest to ważne z twojego punktu widzenia i doświadczenia? To jest bardzo ciekawe pytanie i tutaj na pewno fundamentalne znaczenie ma rodzaj automatyki, tak naprawdę, jaką sobie dobieramy, bo tutaj już wymieniliśmy ileś tych systemów bardzo kompleksowych, układnice, high-bayowe magazyny o wysokości kilkudziesięciu metrów, ale możemy sobie też powiedzieć o na przykład wózkach autonomicznych typu AGV, czy nawet szafach automatycznych, czy też nawet już jeszcze prostszych systemach, ale nazwijmy je też pewną automatyzacją pracy, czyli na przykład pick by voice, który też jest coraz częściej używany i tak naprawdę umożliwia znaczne poprawienie ergonomii pracy personelu magazynowego. Bardzo kluczowe znaczenie ma, w co wyposażona, w jaki system własny jest ta automatyka. Zdarza się i przyznam szczerze, że ja po iluś projektach takich i takich jestem jednak większym zwolennikiem tego rozwiązania. Jeśli dostawca automatyki również dostarcza oprogramowanie sterujące tą automatyką, czyli system zintegrowany, czy to będzie system SAP, czy inne systemy, mimo wszystko nie są systemami ściśle wyspecjalizowanymi w obsłudze automatyki. One mają te możliwości i te interfejsy, można to oprogramować, można komunikować się nawet ze sterownikami PLC, czyli sterownikami, które sterują już na poziomie przełączników maszynowym tak naprawdę. My możemy wymieniać się komunikatami w takim reżimie cosekundowym i jakby wysyłać sobie zapytanie, odpowiedź, ale wtedy właśnie przy bardziej złożonych układach, bo właśnie z tym miałem do czynienia, czy to będą podwójna głębokość miejsca, czy większa, tu trzeba obsłużyć każdy jeden błąd, każdy jeden wyjątek, każdy błąd też operatorów, którzy czasem wystawią paletę z układu, wyłączą układ, włączą układ. Jest tych problemów dość dużo, także to jest pierwsza taka determinanta, żebyśmy jednak moim zdaniem starali się wykorzystywać oprogramowanie, jeśli dostawca automatyki takie oprogramowanie ma i sam je często napisał, bo to tak często jest, to ono się będzie jednak w najlepszy sposób komunikowało i wtedy mówimy o takich scenariuszach, one się nazywają powiedzmy w tym naszym informatycznym żargonie taka integracja typu black box, tak? Czyli oprogramowanie ERP, WMS tak naprawdę przesyła żądanie albo rozmieszczenia palety czy palet, czy partii, z której te palety na którą się składają, albo pobrania z układu, a to układ i oprogramowanie zewnętrzne wykonuje całą komunikację w środku, dobierając sobie optymalne miejsce, sekcjonując towar. Oczywiście już nie będziemy teraz chodzić w kwestie strategii magazynowych, ale jakby to sobie ktoś tam w środku nie zdefiniował, to w taki sposób jest ten towar układany w środku i również rozwiązuje to oprogramowanie wtedy konflikty. Takie konflikty, jak występują chociażby w wózkach autonomicznych AGV, które to gdzieś dojadą, zobaczą przeszkodę, muszą się zatrzymać, przekazać czasem to żądanie pobrania drugiemu wózkowi i tak dalej. I tutaj uważam, że to jest to, co determinuje i raczej kierowałbym w stronę obsługi, w stronę integracji z systemem już pochodzącym od producenta. Od dostawcy rozwiązań automatycznych.
Czy tutaj, jeżeli mogę coś dodać do Możesz tego, i Tomka też poproszę o dodanie z jego punktu widzenia. To zdecydowanie to, co Piotr powiedziałeś, to jest ten trend, który już od wielu lat widzimy i coraz mniej jest klientów takich, którzy mówią, kurczę, ja jednak wszystko chcę mieć w WMS-ie, jakoś tu sobie chłopaki poradzą, jakoś zrobią tę integrację, czyli zdecydowanie coraz więcej klientów przyjmuje bardzo wcześnie, na dosyć wstępnym etapie rozmów to założenie, żeby przekazać dostawcy automatyki, dostawcy maszynowienia również tą warstwę zarządzania urządzeniami, technologiami czy grupami technologii. Czyli tutaj ja może nie lubię tej nazwy black box, bo ona mało mówi, nie? Jest taka black, ale rzeczywiście patrząc na ilość wdrożeń, zdecydowanie klienci coraz w większości wybierają system, który doposażamy już nie tylko w oprogramowanie w warstwie PLC, w warstwie sterowania, tylko doposażamy już warstwę MFC i doposażamy w warstwę WCS. Tutaj przez to, że mamy swoje zespoły programistyczne, które te produkty już od lat tworzą i doskonalą, to jak gdyby zdecydowanie to, co Piotr powiedział, mimo że te produkty mają ileś lat, ale pojawiają się nowe maszyny, nowe technologie i nowa wiedza. Ciągle są doskonalone właśnie po to, żeby jak najsprawniej potem przebiegało wdrożenie. Czyli jeżeli oprogramowanie w warstwie MFC jest już specjalizowane do realizacji zadań transportowych w oparciu o dowolnie skomplikowany system przenośnikowy czy różnych maszyn, które transportują, może zawierać moduły zarządzania sortowaniem wysokowydajnym, czy tam sortowaniem jakimś PTL-owym uproszczonym, potem może zawierać moduły dotyczące optymalnego sterowania już magazynem automatycznym, czy są shuttle, czy to są właśnie milony, czy są układnice, czy to są inne urządzenia, to oprogramowanie bierze pod uwagę nie tylko aspekty właśnie związane z wykonaniem zadania podstawowego, ale także zapewnieniem bezpieczeństwa magazynu. Czyli jeżeli przyjmujemy towar w jakimś indeksie, jest to wiele palet w jednym indeksie, dzielimy to załóżmy na 2 alejki. To załatwia już to oprogramowanie. Jeżeli zajmujemy się wydaniem, widzimy, że mamy do czynienia z dużą wydajnością, uruchamiamy wydania, załóżmy równoległe po to, żeby poszczególne indeksy w odpowiednich ilościach towarowe znalazły się na wyjściu, czy załóżmy na stacji kompletacji we właściwym czasie, właściwym slocie czasowym. Teraz oprogramowanie też uwzględnia kwestię na przykład chwilowego wyłączenia serwisowego, bo na przykład na jednym z maszyn trwają czynności serwisowe. A zatem to oprogramowanie, które dostarczamy jako dostawca, sprawia, że są to zagadnienia, które potem już nie wystąpią, nie będą musiały też być wzięte pod uwagę na testach i przedłużać tych testów. Teraz wspomniałem też o warstwie WCS. Wiem, że wielu dostawców czasami stosuje zamiennie te nazwy, czy czasami przesuwa płynnie granice. My jako WCS, Właśnie jakbyś może rozwinął tutaj dla naszych też słuchaczy, tak, te akronimy i tak tu jeszcze pogłębię. Słusznie, dziękuję bardzo. Czyli MFC, czyli Material Flow Control, jest to oprogramowanie, które jest bliżej maszyn, bliżej pojedynczej technologii i zajmuje się sterowaniem jak najbardziej optymalną pracą tej technologii. Material Flow Control, prawda, z tłumaczenia. Natomiast tak naprawdę, tak jak powiedziałem, oprogramowanie MFC może zarządzać też maszynami specjalistycznymi, jak maszynami do pakowania automatycznego, sorterami wysokowydajnymi i tak dalej. Oprogramowanie WCS z kolei, według naszej nomenklatury, to jest to oprogramowanie, które już może zarządzać grupą technologii, czyli zarządzać też grupami technologii, którymi zarządza MFC, które nie wnika w niektóre niuanse dotyczące szczegółów działania, jakichś wyjątków w danej maszynie, ale skupia wszystkie najistotniejsze sprawy i które ma dodatkowo także funkcje dotyczące zarządzania indeksem i lokacją, nie? A także może zarządzać alokacją zamówień, załóżmy na sortery, czy realizacją zamówień w tych węzłach zautomatyzowanych. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy już na przykład magazyn automatyczny ze składowaniem automatycznym, wtedy ten WCS z automatu jest dodawany, dlatego że musimy również w przypadku filozofii Black Box zająć się również lokacją, indeksem towarowym, optymalizacją ułożenia i jak gdyby optymalizacją operacji. I tu z kolei dochodzimy do kwestii interfejsów, o czym Piotr mówił, czyli na poziomie integracji
z WCS-em, czyli Warehouse Control System. My możemy już przesyłać sobie tylko nawet części zamówień, które ma tę część technologii automatycznej zrealizować i zdać czy online'owo, czy po pewnym czasie raporty realizacji. Możemy przyjąć oczywiście z WMS-a zadanie transportowe ruchu, jak najbardziej. To może zrobić też już MFC, czy komunikacja z warstwą niżej, ale możemy też przyjmować zadania bardziej złożone, które to WCS rozłoży, nazwijmy to na interfejsy do tych środowiska MFC, a to środowisko MFC z kolei zarządzi już PLC i maszynami. Także rzeczywiście masz rację, w zależności od tego, który to jest poziom, mamy troszeczkę inne struktury danych, którymi operujemy, ale też wymagamy innych czasów podania tych danych i inne czasy odpowiedzi uzyskamy. Czyli im wyżej, tym mamy więcej czasu, tym większe paczki danych wrzucamy. Im niżej, tym są to mniejsze paczki, tym większa online'owość. I jeszcze tylko szybka uwaga, zanim oddamy głos Tomkowi. Zdarza się natomiast, bo z takimi przypadkami też się spotkałem, że mamy już na przykład zastaną odwrotny przypadek, czyli jest już automatyka, są elementy automatyki, na przykład przenośniki rolotokowe, może jakiś paletyzer, coś już jest w układzie, tam jest wdrażany system informatyczny, klasy RP, zawierający również WMS-a, tak? Czy taki system jak na przykład SAP i nie ma do tej automatyki dedykowanych systemów. Ten producent na przykład tego nie produkował, nie dostarcza i wtedy trzeba iść w drugą stronę i pogłębić na przykład system SAP, jeśli on jest wdrażany, o właśnie te funkcje MFS, czyli Material Flow System, czyli tam wtedy troszeczkę jesteśmy w odwrotnej sytuacji, czyli my musimy dostarczyć to rozwiązanie i rzeczywiście zintegrować się na poziomie, dotrzeć do sterowników i wysterować to, że na przykład gdzieś tam paleta dojeżdża, mamy komunikację zwrotną, coś ma się wydarzyć, potwierdzić, ona ma jechać może prosto, może w lewo, może zostać, być może jeśli czujnik wykryje, że ona jest za ciężka albo nierówna, ma na przykład zostać wyrzucona z układu i czasem tą funkcję musi przejąć to oprogramowanie biznesowe. Wtedy macie więcej pracy u podstaw. Wtedy mamy więcej pracy u podstaw. Tak jest. I więcej czasu, które jest potrzebne na wdrożenie. Nie? Bo i więcej czasu po naszej stronie, tak jest. Tak. Posłuchajmy punktu widzenia Tomasza. Ja może tak bardziej z doświadczenia znowu z naszego projektu, bo tych rozwiązań, tak jak tutaj koledzy wspomnieli, jest bardzo dużo i tutaj dzięki za wyjaśnienia, bo rzeczywiście dla większości z nas to nadal to są takie dosyć pojęcia. Trochę rocket science. Takie trochę tak. Natomiast my zdecydowaliśmy się od samego początku, że chcemy zrobić przetarg na logistykę łącznie z systemami. Więc podeszliśmy do tego tak, że będziemy się integrować, ale jeszcze się wahaliśmy na jakim poziomie. No i wybierając akurat tą firmę, którą wybraliśmy w zakresie logistyki, to rzeczywiście ten system, który posiadali, a posiadali WMS-a, MFC, PLC, jeszcze też system do zarządzania awizacjami, komunikacją z kierowcami, taki powiedzmy time slot. I to wszystko już było między sobą jakby zintegrowane, więc my skupiliśmy się jakby na tym, żeby tą integrację zrobić z SAP-a bezpośrednio do tego kompleksowego rozwiązania, które już zawierało te wszystkie elementy. Było sprawdzone, bo też te rozwiązania i wdrożenia były również gdzie indziej, więc tutaj czuliśmy, że to będzie dla nas dobra droga, żeby skupić się na tym interfejsie z SAP-a, a dalej trochę obdarzyć zaufaniem dostawcę, że pozostałe systemy mają dobre referencje i że rzeczywiście wszystko jest już tak zaplanowane i przećwiczone, że spełni nasze oczekiwania. Czyli Tomku, inaczej mówiąc, właśnie ta ścieżka sprawia i u was też sprawiła, że mogliście już skorzystać z gotowych interfejsów między warstwami niższymi, nie? To jest duża zaleta wyboru tej ścieżki. Tak, skupiliśmy się na jednym interfejsie, który też był dla nas dużym wyzwaniem. Jakbym miał pomyśleć, że mielibyśmy budować ich więcej, no to rzeczywiście cieszę się, że mieliśmy ten jeden. Okej, bardzo wam dziękuję. Trochę się cofnę teraz z pytaniem może do początku naszej dyskusji, ale chciałbym uzyskać i myślę, że nasi słuchacze i słuchacze też by chcieli uzyskać odpowiedź, czy branża, sposób pakowania
sposób kompletacji i wysyłki w przypadku doboru automatyki ma znaczenie. Czytaj proste pytanie, czy można zautomatyzować wszystko? To może od Tomka zaczniemy, bo on jest chyba tu najbardziej poszkodowany. Ja myślę, że takie pytanie myślę, że jest bardziej właściwe do naszego tutaj eksperta Darka, więc... Ja też się przychylam, bo wydaje mi się, że Darek nas tutaj... No ale wasz punkt widzenia, bo chciałbym jednak go poznać, czy jednak... My będziemy suplementować może. Aha, no dobrze, to wasza decyzja, słuchajcie. Jak widać, niektórych tematów bez butelki się nie rozbierze. Nie da się, no to jasne. Artur, pytanie fundamentalne. Poczekaj, nim zaczniesz, to powiem tak, jeszcze mamy maks 20 minut, także żeby to nie był wykład akademicki 1,5 godziny. To będę mówić co trzecie słowo. Tak, Okej, pytanie fundamentalne i oczywiście odpowiedź jest tylko jedna. Nie można zautomatyzować wszystkiego. Także to niestety tak jest. I te zagadnienia, które poruszyłeś, to są zagadnienia kluczowe, czyli specyfika produktu, specyfika nośnika, specyfika, jeżeli mówimy o kompletacji, o formułowaniu zamówień, tego nośnika wyjściowego, jakie to są formaty, czy to są kartony, czy to są foliopaki, czy są jakieś pojemniki zwrotne, czy tworzymy miks paletowy, to są fundamentalne pytania, żeby w ogóle zacząć tworzyć koncepcję i myśleć w którymś tam kroku o doborze technologii. Rzeczywiście tutaj, gdzie dotykamy, już teraz troszeczkę oddalamy się może od tego, na czym się skupiliśmy mocno w pierwszej części, czyli magazyny automatyczne, w sensie storage automatyczny, tylko troszeczkę może powędrujemy w stronę kompletacji zamówień. W tym zakresie, idąc od początku, jeżeli szukalibyśmy rozwiązania na proces kompletacji, ale kompletacji, która będzie efektywniejsza. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Możemy to zrobić na stanowiskach goods to man, gdzie kompletacja odbiera się wprost z nośnika źródłowego, który automatycznie przyjechał nam z naszego magazynu automatycznego. Nałożyć już trzeba. Ale dokładnie, ale włożyć już trzeba, nie? Gdzie może być to proste przekładanie, więc możemy to robić w taki sposób. Jeżeli mamy magazyny automatyczne, możemy robić kompletację tą wspomaganą już technologiami w oparciu o sorter automatyczny, gdzie przepisujemy, załóżmy do poszczególnych zrzutów poszczególne zamówienia lub grupy zamówień i dalej to sortujemy na drugiej technologii, więc mamy do czynienia z sortowaniem hybrydowym. I możemy zrobić to oczywiście w sposób klasyczny, pick to order, w oparciu o starsze technologie, przenośniki, stacje kompletacyjne, ale jest to jednak ścieżka nieporównywalnie mniej efektywna niż to nasze pierwsze czy drugie rozwiązanie. W przypadku drugiego rozwiązania możemy iść, jeżeli nie mamy magazynu automatycznego, w procesy batch pickingu, po to, żeby poprzez zastosowanie dużego sortera z kolei zwiększyć efektywność pickingu, chociażby z użyciem podestu, antresoli wielopoziomowej, gdzie też skracamy ścieżki pikiera między lokacjami. Możemy w wyniku naszych analiz wyodrębnić sobie jakieś artykuły o wysokiej rotacji, stworzyć sekcję API, gdzie zastosujemy pikowanie wprost z palet, czy z jakiś karton flow, co też jeszcze dodatkowo zagęszcza nam jak gdyby gęstość lokacji pickingowych i zwiększa efektywność pracy człowieka, ponieważ on się przemieszcza do kolejnej lokacji, z której ma wykonać picking odpowiedniej ilości sztuk, a jeżeli już jest tam, niech pikuje jak najwięcej sztuk, więc praca na batch pickingach i technologii sortowania jest to też technologia, która daje istotne korzyści. No i skoro jesteśmy przy tym, jeżeli chcemy coś sortować, musimy dokładnie zastanowić się nad fizyką tego produktu sortowanego. Czy to jest duże, małe, ciężkie, regularne, czyli gabaryt. Kruche. Fizyczne właściwości. Właściwości fizyczne, kruche, wrażliwe. Standaryzowane, czy różne? Dokładnie, czy różne. Czy posiada etykietę, czy posiada kod, nie? Czy jest on znormalizowany, czy on będzie skanowalny w systemach automatycznych. Czyli zobacz, że tutaj te szczegóły i niuanse produktu, możemy ich wyliczyć kilkanaście w tym momencie, one są kluczowe do tego, żeby to nam się w ogóle udało. Żeby nie uszkodzić tego produktu w trakcie procesu automatycznego transportu, automatycznego sortowania. Tam, gdzie mamy nośnik pomocniczy jak pojemnik, no to jest komfort. Tu możemy robić dużo, szybko, przemieszczać się. Tam, gdzie mamy już do czynienia z transportem czy sortowaniem produktu własnego, jak gdyby
w opakowaniu naturalnym bezpośrednio, tutaj już musimy zrobić bardzo szczegółowe analizy. Więc tutaj przy wyborze już nawet tego typu technik, tak naprawdę produkt, jego cechy fizyczne są kluczowe. Jeżeli zastosujemy inną technologię, chociażby komputację goods to man, w pojemniku może przejechać praktycznie wszystko, nie? Oczywiście na to znów nakładają nam się aspekty dotyczące parametrów przechowywania. Jeżeli mamy produkty spożywcze, jeżeli potrzebujemy chłodni, mroźni, znów inaczej podejdziemy do doboru tej automatyki. Później, jeżeli wchodzimy w obszar, już załóżmy, mamy skompletowane zamówienie, obszar pakowania, możemy użyć i widzimy bardzo silny wzrost, zwłaszcza w technice e-commerce'owej, ale nie tylko, zastosowania we wdrożeniach maszyn pakujących automatycznie. Technologii jest coraz więcej i myślę, że to jest coś, co rośnie jak grzyby po deszczu, czyli z roku na rok, jeżeli patrzymy na targi, to twoje pytanie drugie, widzimy, że przybywa nowych firm, głównie z Europy, ale nie tylko, którzy mają nowy pomysł na to, jak coś można efektywnie zapakować, jak coś jeszcze trudniejszego co do kształtu, czy też z większą wydajnością. Więc w tym przypadku znów mamy jak gdyby kluczowe parametry produktu, który mamy zapakować, ale też kluczowe są właśnie jakiego nośnika się spodziewamy. Czyli tutaj dotykamy też do kwestii nośnika. Czyli tak już nie chcę rozwijać, bo wiem, że czasu jest mało, natomiast zdecydowanie format wyjściowy to jest klucz, cechy fizyczne produktu to jest klucz, wydajności, których będziemy oczekiwali od systemu to jest klucz i bez jak gdyby analiz w tym zakresie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nic dobrać. No i tu chyba dojdziemy zaraz do kolejnej rzeczy. Tam, gdzie jest automatyka, pojawia się ograniczenia. Czyli pewne produkty musimy wykluczyć, bo są zbyt duże, czy zbyt kruche, załóżmy. Pewne formaty z pakowania automatycznego wykluczymy. Dlaczego? Bo jest ich w całym wolumenie za mało. Jeżeli maszyna, która kosztuje 100 000 euro, będzie pracowała z wydajnością 900 sztuk na godzinę, zastąpi nam 15 stołów do pakowania, średnio. Jeżeli nie mamy czym ją zasilić, bo ten format występuje w 5%, 3% wolumenu, zwyczajnie nie ma sensu tej maszyny kupować. Zostawmy tutaj operację manualną. Więc nie da się wszystkiego zautomatyzować. I nie jest to proste. Ważne jest to, o czym mówił Darek, bo pokazuje, jak dużo trzeba pracy i analiz włożyć w ogóle na samym początku myślenia o automatyce, o integracji i w ogóle jakby o podjęciu decyzji, żeby iść w tym kierunku. Zostały mi 2 pytania do was, panowie, a mamy 5, maks 10 minut, więc proszę o takie esencjonalne wypowiedzi. Wspomnieliście o tym i jakby uzgodniliśmy tutaj między sobą, że ten czas od podjęcia decyzji do odpalenia automatyki to mniej więcej 16 miesięcy. I tak zależy od systemu. Dobra, ale powiedzmy, że ten referencyjny nasz przykład na dzisiaj jest 16 miesięcy, to zapytam was tak, na ile ten czas można wykorzystać w kontekście testowania tego, chociażby cyfrowy bliźniak, czy jakiś inny sposób testowania tego, jak będzie wyglądała efektywność i dostrajania tego całego systemu oraz czy wszystko da się sprawdzić w tym czasie. Tomek, od ciebie bym chciał zacząć, bo ty już trochę o tym wspomniałeś, ale jak mógłbyś tak ująć to... To znaczy tak, no bo tutaj na pewno kluczowe jest, żeby testować procesy zarówno z punktu widzenia automatyki, jak i z punktu widzenia systemów. W takim standardowym, manualnym rozwiązaniu magazynu wysokiego składowania czy wdrożeniem WMS-a możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy jakąś bazę testową, mamy jakieś scenariusze testowe i możemy, powiedzmy, zasymulować wszystkie procesy i przetestować bardzo dokładnie pod względem zarówno kompleksowości, jak i ilości wszystkich procesów, zarówno jednostkowych, jak i zintegrowanych. Natomiast tutaj akurat ta automatyka w połączeniu z tymi systemami jest na pewno dużym wyzwaniem, dlatego że oczywiście nie od razu mamy dostępne wszystkie rozwiązania, więc pewne rzeczy można testować na sucho, czy chociażby systemy, ale wiemy, że systemy muszą współpracować z tą automatyką, a tej automatyki nie ma, więc te scenariusze, szkolenia, testy, dużo jednak jest później trochę takiej zaprawy w boju, że mamy testy, mamy szkolenia, ale w moim odczuciu nie są w pełni
miarodajne czy takie do końca spełnione z punktu widzenia użytkownika, bo jednak później na dużą skalę zupełnie inaczej się pracuje już na większych wolumenach, większych parametrach, bo wtedy też pojawiają się jakieś sytuacje czy błędy. To, co wspomniałem wcześniej, no dobrze sobie nie nastawiać się od razu, że ta automatyka będzie gotowa na 100% pod względem bezawaryjności czy wydajności poszczególnych procesów, tylko te kamienie milowe i założenia, że w określonym czasie musimy określony procent tej dostępności i tej wydajności osiągnąć i przy okazji uczyć zespoły, testować rozwiązania i tak zaliczając jeden etap, dopiero możemy myśleć o kolejnym. Dziękuję. Piotrze, twój punkt widzenia? Ja tu się w pełni zgadzam. To, co Tomek powiedział, niestety ja akurat tutaj przyszedłem z racji tego, że działam w branży wdrożeniowej, no to mówimy tutaj o ponad 40 projektach wdrożeniowych, głównie w obszarze logistyki, magazynowania, produkcji. Nigdy nie udało się przetestować wszystkich przypadków. To się wiąże ze skalą testów. Nie da się uzyskać pełnoskalowych testów, odtworzyć tego, co się dzieje w świecie rzeczywistym i nie da się naprawdę wymyśleć tylu sytuacji problematycznych, które gdzieś się wydarzą po drodze. Coś gdzieś było uszkodzone, ktoś o czymś zapomniał, była awaria zasilania, coś jeszcze. To są takie koniunkcje zdarzeń, których po prostu nie da się wyłapać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czas trwania testów przy takich złożonych instalacjach, o jakich mówimy, to przynajmniej to są 3-4 miesiące. To tak już mówimy o działających, czyli dojechały te układnice, to wszystko już jest zainstalowane i to już jeździ. Tak już mówiąc potocznie, to wszystko sobie jeździ. To są z systemem informatycznym, z WMS-em, to są 3-4 miesiące nawet testów, żeby postarać się osiągnąć już tą sprawę i powiedzieć, dobra, jesteśmy gotowi do uruchomienia i do stopniowego napełniania magazynu, ale taką rzecz chciałbym tu może powiedzieć z tym, z czym bardzo korzystnym się spotkałem na projektach, podejściem, żeby ograniczyć to ryzyko. Czyli tak, nie wytestujemy na 100%, nie unikniemy wszystkich błędów, o tym chyba tu się wszyscy, tak jak siedzimy, zgadzamy. Czyli uruchamiamy i na pewno coś pójdzie nie tak, będą problemy. To bardzo dobrym zabiegiem jest jednak, to tak powiedzmy w nomenklaturze po angielsku to się nazywa ramp up, czyli planowe uruchomienie w mniejszej skali i potem zwiększanie tempa produkcji i dostaw, tak by można powiedzieć. Produkcja jest może tu odrobinę niezależna w tym sensie, że my możemy przygotować się i można troszeczkę wystokować sobie, tak? Podnieść sobie stoki, skorzystać może z jakichś magazynów nawet tymczasowych. Też się spotkałem z takim rozwiązaniem, że w przypadku jakichś tam gotowych wyrobów pełnopaletowych można było postawić nawet takie namioty tymczasowe po to, żeby sobie zbudować większy stok i troszeczkę zbuforować pewne trudności. I się zabezpieczyć. Zabezpieczyć się, ale ten ramp up, czyli na przykład działamy w pierwszym tygodniu na 50%, w drugim tygodniu na 75%, w trzecim na 100%, komunikujemy się z klientami, komunikujemy się z partnerami czy z tak zwanymi 3PL-ami, jeśli z nimi pracujemy, lepiej to wszystko zrobić i zaplanować, niż troszkę liczyć, słuchajcie, bądźmy bardzo ambitni, nie, nam się musi udać, od razu idźmy pierwszego dnia na 100%. To znaczy nie, to się może zemścić z taką ogromną mocą, może nam odbić ta Tomek o tym wspomniał, że to jest takie chyba najbardziej rozsądne podejście. Darek, krótko, klamra, tak, uzupełnij. Tylko żeby uzupełnić, bo do tego, co tutaj panowie powiedzieli. Zdecydowanie starajmy się zrobić zawsze cały szereg testów offline, dużo wcześniej, czyli testy interfejsów pomiędzy PLC a MFC, to jest standard, ale jeżeli już, czy pomiędzy WCS-em a MFC, jeżeli już interfejs mamy uzgodniony, jeżeli jesteśmy przygotowani po obu stronach, nie czekajmy na te maszyny. Robimy testy na biurku, możemy się łączyć przez VPN, sprawdzajmy, czy widzimy nawzajem swoje telegramy, czy też swoje struktury danych. Nie? I to testowanie tego, co można wytestować wcześniej, sprawia, że potem jest szybciej, że potem potrafi być szybciej niż to, co powiedział właśnie tutaj Piotr. To jest pierwsza sprawa, czyli cały szereg testów można naprawdę zrobić wcześniej i na biurku, zanim jeszcze instalacja powstanie. Ale można czy trzeba? My to zawsze robimy i zalecamy. Co do samych testów, jak
przejdziemy sobie taki proces od początku do końca, to okazuje się, że tych testów robi się około kilkunastu w takim systemie. Kilkunastu. To wiecie, to są testy, załóżmy, poprawności montażu mechanicznego. Potem to są testy elektryczne, potem bezpieczeństwa elektrycznego, potem to są testy sygnałów, potem to są testy ruchowe, czy maszyna, czy dana funkcja jednostkowa działa, potem to są testy, no, nazwijmy to zespołowe, potem testy już z interfejsem, z integracją z MFC, później to są testy z WCS-em, oczywiście w międzyczasie te testy na biurko, jak my je mówimy, offline'owe, a następnie już testy ruchowe po wybudowaniu systemu i tych testów też jest około 5, nie? Gdzie na końcu jest ten test dostępności. Także to ja wiem, że może tego dużo, ale zdecydowanie to, co powiedzieli koledzy, jeżeli odpowiednio wcześnie się tym zajmiemy i będziemy wykonywali te testy częściowe, to ten koniec i to skuteczne uruchomienie nastąpi szybciej. I jeszcze jedną rzecz chcę dodać do tego, co powiedzieliście. Właśnie ramp up, ale też my to nazywamy praca nadzorowana. Czyli przy dostarczaniu każdego systemu, który jest nawet trochę bardziej złożony, dobrze jest przewidzieć u tego dostawcy te 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące, a może nawet 3 miesiące takiej pracy, gdzie to my jako wykonawca, jako firma, która dostarcza, wdraża, uruchamia, jesteśmy, nasi przedstawiciele, nasi specjaliści są na obiekcie albo są na gorąco tuż obok i jeżeli w tej pierwszej fazie produkcji coś wymaga jeszcze dostrojenia, to zróbmy to w tym momencie. Jeżeli ma miejsce jakaś usterka, bo jest to jeszcze błąd pomontażowy, albo błąd operatora, który jeszcze nie czuje, no nie jest dobrze przeszkolony lub jeszcze się nauczy lub ma prawo popełnić błędy, to uczmy tego operatora. Zdecydowanie warto zadbać też w kontrakcie o tą tak zwaną pracę nadzorowaną. Okej. Bardzo cenne i wartościowe rzeczy. Dostaję tutaj sygnał od ekipy technicznej, że jesteśmy zobligowani kończyć, ale jeszcze jeden wątek i proszę was o to, żeby krótko i zwięźle odpowiedzieć, bo często gęsto z mojego doświadczenia i z tego, jak obserwuję różne wdrożenia, no brakuje tego elementu związanego z kolejnym krokiem, czyli tak naprawdę z utrzymaniem tego systemu. I do was pytanie, jak ważna jest kwestia utrzymania tego systemu w sensie automatyków, elektryków i innych grup wsparcia, czyli w sensie służb utrzymania ruchu i też kontaktu z programistami czy informatykami dostrajającymi ten system, bo jak też uzgodniliśmy, automatyka bez systemu byłaby niczym, więc naprawdę po jednym zdaniu. Tomek, od ciebie zaczniemy. To znaczy mamy swój zespół wewnętrzny, który jakby zajmuje się, jest to taki control room, który dba o to, żeby poprawność funkcjonowania systemów i potrafi reagować i usuwać jakieś drobne usterki. Oprócz tego działamy na zasadzie hotline'u, gdzie wszelkie jakieś nieprawidłowości, które się pojawiają, możemy zgłaszać zarówno takie techniczne, jak i informatyczne, więc taka umowa serwisowa jest również bardzo istotna. No i na pewno prewencja, czyli wszystkie takie przeglądy, serwisy, nie tylko te UDT-owskie jakby obligatoryjne, ale także te codzienne, bieżące, tak żeby nie dopuścić do tego, żeby te awarie były zbyt często i żeby się powtarzały i były zbyt długo, bo to też warto powiedzieć, że tak jak mamy wózek widłowy, to gdy on ulegnie awarii, to zawsze możemy wziąć kolejnego operatora z kolejnym wózkiem widłowym, który wjedzie do tej alejki i wykona to zadanie, tak? W przypadku układnicy, jeśli mamy awarię, nie ma takiej opcji. To tak naprawdę nie ma takiej opcji, więc tutaj tym bardziej ta prewencja jest bardzo istotna, żeby zachować tą płynność tego biznesu. Ślicznie dziękuję. Piotr? Ja znów zgadzam się. Jedno zdanie. Bardzo mocno zgadzam się z tym, co Tomek powiedział. Uważam, że kluczowy jest personel, ta pierwsza linia u odbiorcy tych systemów, tej automatyki, to wszystko, co tutaj z kolei my robimy, to uważam, że pierwszy to musi być ten właściciel systemu odpowiednio przeszkolony, który jest w stanie pierwsze, najprostsze problemy z obszaru automatyki, elektryki, sieci i systemów informatycznych, integracji jest przeszkolony, ma dokumentację i potrafi to wykonać i szybko reaguje. Oczywiście w dalszej kolejności to już jest wsparcie umówione, dograne firm zewnętrznych, które są w stanie rozwiązać w odpowiednim tempie, z odpowiednią jakością trudniejsze problemy. Tak, to... Darek, pół zdania?
Tak. Ja cofnę się wcześniej. Żeby nie było awarii, najpierw na tym pierwszym etapie pracy przy doborze systemu zadbajmy o naprawdę dobór dobrych urządzeń, dobry projekt, precyzyjne wykonanie, bardzo dopracowane, wytestowane oprogramowanie, a wtedy później będzie dużo łatwiej. A co do już tej obsługi systemu w ruchu, to tu potwierdzam to, co koledzy powiedzieli, czyli nawet mały zespół, nawet czasami to mogą być pojedyncze osoby, które są dobrze przeszkolone do tej takiej pierwszej linii wsparcia i dobra umowa SLA z dostawcą, która zawiera wszelkie te aktywności, o których wspomnieliście, czyli czy to jest hotline, to jest helpdesk, to jest dzwonienie VPN przez programistów, specjalistów, to są interwencje z odpowiednim czasem reakcji, gdy są potrzebne, to są przeglądy, to jest zadbanie, o czym nie mówiliśmy, zestaw części zamiennych. Ten zestaw części zamiennych może być u klienta, może być u nas. My możemy też szerować klientowi nasz stok po to, żeby obniżyć koszty. To mogą być długie terminy dostaw. Tak właśnie, dlatego jak budujemy zestaw części zamienny, uwzględniajmy 4 parametry. To jest to jest ważność dla systemu, to jest czas dostępności, to jest prawdopodobieństwo awarii, ale także cena i dopiero po takiej analizie ten zestaw jest optymalnie złożony. No i oczywiście plus potem przeglądy, o czym właśnie mówił Tomek, no i oczywiście szkolenia. Często także szkolenia uzupełniające, pojawiają się nowe osoby. Dobrze jest, jeżeli ten nasz dostawca, no my w tym przypadku, czy jakaś inna firma, no też bez problemu przejeżdża i zrobi szkolenie tych nowych osób, nie? Także ten komplet jest ważny. Ja osobiście pomyślałbym jeszcze o agregacie prądotwórczym, bo automatyka i systemy informatyczne bez prądu ani rusz, więc warto też ten element przemyśleć, a to też nie jest tania zabawa i taki agregat potrafi sporo kosztować, a myślę, że będzie dużym wsparciem i na pewno pozwoli nam realizować procesy. Ale też się bardzo łatwo dobiera. Tak, to prawda i mamy kilku fajnych polskich producentów. Szanowni Państwo, no nie zdołamy tego wątku w godzinę tak naprawdę zgłębić. Ja się bardzo cieszę, że Państwo z nami jesteście, że poszerzacie swoje horyzonty. Warto odrabiać zadania domowe, warto włożyć sporo pracy, wkładu, wysiłku w to, żeby się dobrze przygotować do tego procesu. Warto skorzystać z rad zewnętrznego doradcy czy eksperta, który doradzi. Można też się odezwać do Tomka czy Piotra, którzy mają już kilka tych projektów za sobą, czy kilkadziesiąt projektów za sobą, bo też na pewno cenną radą będą służyć. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Państwu. Ja muszę sprostować. Tak. Ja nie jestem doradcą. My dostarczamy i wdrażamy, tak. Jednocześnie konsultujemy od początku. I integrujecie też. Dokładnie tak, przepraszam Cię Darku, ale Darek o siebie potrafi bardzo dobrze zadbać, także nie pozostaje nic innego jak podziękować raz jeszcze za Państwa obecność. Ekspertami trzeciego odcinka, trzeciego webinaru z cyklu Magazyn nie jest gumy byli Dariusz Szymański, wielkie brawa, dziękuję. Logisystem, tak. Piotr Pudelski, Syntavio, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Tomasz Kosik, Kolian Logistics. Dziękuję bardzo. Artur Olejniczak, Wyższa Szkoła Logistyki, bardzo dziękujemy. Jeszcze coś Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.